Ten skuter odmieni Twoje życie. Zaoszczędzisz czas, pieniądze i odzyskasz spokój wewnętrzny. Przed Wami Yamaha NMAX 125, model 2025. Zapraszamy. Siemanko, witamy na kanale Mototalks. Ja mam na imię Andrzej. Jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, ale również do lajkowania czy komentowania filmu. Pozwala nam to rozwijać nasz kanał i tworzyć nowe produkcje, więc zapraszamy. Natomiast jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, zachęcamy do zostawienia swoich danych w formularzu w opisie filmu. Skontaktuję się z Wami, porozmawiam o motocyklach, chętnie coś podpowiem, może coś razem dobierzemy. W dzisiejszym odcinku premiera Yamahy na sezon 2025 i już kolejna premiera, czyli Yamaha NMAX 125 w swoim już trzecim wydaniu. Przedstawimy jego parametry, powiemy o nowościach, a na koniec filmu porównamy z modelem zeszłorocznym, przedstawimy Wam różnice. Więc przed Wami Yamaha NMAX 125. To, co widać od razu, motocykl, skuter zmienił się wizualnie. Cały kształt owiewki przedniej został zmieniony. Została przekonstruowana przednia lampa, no i ta lampa oczywiście została jakby lampą full LEDową. Lampa, która posiada bardzo ładne dwa pasy LEDowe, które odpowiadają za światła pozycyjne. Poza LEDową lampą pojawiły się również LEDowe kierunkowskazy. Oczywiście to jest główna zmiana co do przodu, ale zwróćcie sobie uwagę, że wszystkie te plastyczki zostały w pewnej części przekonstruowane. Zmienił się również przedni błotnik. Przedni błotnik jest teraz trzyczęściowy, mamy lakierowane elementy po bokach i centralna część jest matowa. Na pewno jest to dużo lepsza ochrona samego błotnika, samego lakieru przed uszkodzeniami, przed kamyczkami z drogi, przed porysowaniem. W tym modelu też zauważyłem, że Yamaha przyłożyła się bardziej co do jakości wykonania materiałów, jakości. Na przykład ta część wewnętrzna została przedstawiona jako plastik, który jest taką imitacją karbonu. Wygląda to bardzo ładnie, na pewno też będzie bardziej wytrzymałe na uszkodzenia, na zniszczenia. I taki sam zabieg zastosowali w tylnej części przy kufrze. Ta część również została właśnie wykonana w takim ładnej imitacji karbonu, w troszeczkę innym stylu niż zwykły matowy plastik. Idąc dalej, jeżeli chodzi o te części, też zmienił się tutaj kształt tego plasticzku tylnego. Oczywiście uchwyt dla pasażera również jest teraz bardziej sportowy, bardziej ostry. To, co mi się bardzo podoba w tym skuterze, to tył. Został on całkowicie zmieniony. Mamy teraz ostrzejszą linię tego zadupka motocykla, skutera. Tylne lampy się również zmieniły, są teraz właśnie w takim ciemnym jakby stylu oraz skuter dostał też LEDowe tylne kierunkowskazy. Pojawiła się też zmiana wyświetlacza. Wyświetlacz w tym modelu jest już nowej generacji, choć nie jest to wyświetlacz kolorowy. Natomiast zmienił się troszeczkę styl tego wyświetlacza, jest inny niż w modelu poprzednim. Jest to wyświetlacz ciekłokrystaliczny, natomiast pokazuje bardzo zbliżone parametry co do skutera poprzedniego. Pojawiła się dużo bardziej czytelna informacja o kierunkowskazach, co w mieście będzie nam przypominało, żebyśmy nie wprowadzali kierowców w błąd i ten kierunkowskaz wyłączali. Jeżeli chodzi o elektronikę, nie mamy tutaj specjalnie dużych zmian co do nowego modelu. Oczywiście mamy cały czas ABS, mamy cały czas kontrolę trakcji, mamy również kluczyk zbliżeniowy. Oczywiście kontrola trakcji z możliwością wyłączenia oraz system start-stop również z możliwością wyłączenia. Jeżeli ten system Was denerwuje, no to wtedy ciach guziczkiem wyłączamy i maszyna już nam nie będzie gasła na światłach. Co do samego silnika, silnik jest praktycznie identyczny jak w modelu poprzednim. Mamy również te same parametry, mamy tutaj tę samą konstrukcję, pojemność 125, moc 12,7 konia mechanicznego, czyli jakieś 9 kW, więc tutaj parametrowo będzie ten skuter zachowywał się podobnie, jeżeli chodzi o spalanie przez producenta deklarowane 2,2 litra. Myślę, że 2,5 litra jest takim spalaniem realnym. Zwiększyła się minimalnie waga tego skutera. Waży on teraz 132 kg. Oczywiście bardziej rozbudowany przód, bardziej rozbudowany tył wpłynął. 1 kg różnicy nie będzie miało specjalnie znaczenia na jazdę tym pojazdem. Fajnym upgrade'em jest oczywiście
gniazdo USB, które jest umieszczone w schowku. W poprzednim modelu mieliśmy gniazdo zapalniczki, tutaj mamy gniazdo USB, więc możemy sobie podłączyć telefon w tym nowym stylu. Co do różnic, tutaj na pewno też możemy zwrócić uwagę na to, że tylne zawieszenie zostało zmienione. W tym modelu zostały poprawione tylne amortyzatory. Mamy tutaj większy skok zawieszenia. W modelu poprzednim mamy 8 cm, w modelu nowym mamy 9,1 cm. Natomiast jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, mamy tutaj zawieszenie identyczne. Oczywiście zmiana wizualna, skuter jest odświeżony, podoba się jeszcze bardziej, natomiast technicznie nie trzeba było tego skutera bardzo mocno zmieniać, ponieważ on już był to jest maszyna, która ułatwia życie w mieście, ułatwia przemieszczanie się codzienne, jazda do pracy, jazda na zakupy. Nie stoimy w korkach, przemieszczamy się bardzo dynamicznie, bardzo szybko, nie mamy problemów z parkowaniem. Lekkość tej maszyny powoduje, że każdy sobie z nią poradzi, a bardziej wymagający użytkownicy na pewno też docenią ten skuter za dynamikę ze startu, ze świateł, za jego, powiedzmy, sportowy charakter, jak na skuter 125, bardzo fajne przyspieszenie. Jeżeli chodzi o różnice między tymi modelami, oczywiście to, co się pierwsze rzuca w oczy, to oczywiście zmiana lampy. W tym modelu poprzednim również był LED, ale już troszeczkę, można powiedzieć, już się troszkę opatrzył. Tutaj mamy zdecydowanie świeższą, bardziej nowoczesną linię. Podobnie, jeżeli chodzi o tył, ta zmiana jest naprawdę bardzo, bardzo wyraźna. Tył nowego NMAX-a jest zdecydowanie bardziej ostry, bardziej sportowy. Tył NMAX-a starego no już też faktycznie był troszeczkę opatrzony. Nie zmienia to faktu, że oba te skutery są bardzo dobre jakościowo, są świetnie wykonane i uważam, że są świetnymi pojazdami do poruszania się na co dzień. Tak jak wspomniałem na początku, może zaoszczędzić paliwo. Przy spalaniu rzędu 2,5 litra na 100 km to jest niesamowita oszczędność. Podobnie zaoszczędzamy czas, nie stoimy w korkach, nie męczymy się, nie denerwujemy się, a sama jazda tym skuterem daje przyjemność, daje niesamowitą frajdę. Szukamy sposobów, żeby tym skuterem gdzieś na chwilkę wyskoczyć. Zakładamy kask, lekką kurtkę i startujemy. Ta lekkość powoduje, że chce nam się z niego korzystać, a co ciekawe, że masa klientów, którzy już NMAX-a posiadają, mówią, że się do tego skutera uzależniają, że ten skuter tak im ułatwia życie, że nie wyobrażają sobie aktualnie tego skutera nie posiadać. Jeżeli chcielibyście sprawdzić taką maszynę, zapraszamy do naszego salonu, mamy tutaj wersję testową, takim pojazdem będzie można się przejechać. Jeżeli chodzi o nowość jeszcze w tym sezonie, Yamaha wydaje również wersję TechMax tego skutera, który pojawi się w maju. Będziemy go wtedy szczegółowo prezentować i przedstawiać różnice między wersją TechMax i wersją podstawową. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.